Cześć, tu Artur z kanału Brickart Lego. Zapraszam Was na kolejną wizytę do mojego miasta. Dzisiaj przyjrzymy się kilku nowym budynkom. Między innymi będzie to dworzec, pet shop, Lego shop i parę innych zmian. Ale zanim tam dotrzemy, subujcie kanał, proszę lajkujcie, komentujcie. Widzimy się za chwilę. Jesteśmy z powrotem, witam Was po dżinglu. Przede wszystkim, jakie zawsze zmiany w mieście, jakie mam plany, tego się za chwilę dowiecie. Po ostatnim filmie, po ostatnim odcinku zasugerowano mi, jeden z komentarzy sugerował mi, żeby tą straż pożarną przenieść właśnie tam, obok tych domków, żeby ją przenieść tutaj. Był to chyba Bananek, dzięki za sugestię. Przeniosłem ją tutaj, w to miejsce. Ale też niestety chyba mi się wydaje, ona fajnie pasuje wysokościowo do tego kina, bo to fajnie wygląda razem, ale niestety chyba straż pożarna koło kina wydaje mi się to średnim pomysłem, ale to i tak jeszcze nic, bo prawdopodobnie cała tutaj ta strefa tych modularów zostanie obrócona o 90 stopni i to będzie chyba taki rząd. Te przedmieścia zostaną przeniesione. Część z tych budynków, jak już wspominałem, one zostaną ten rogowy toy shop i ten grocery shop. One zostaną połączone w jeden taki jakby modularowy budynek rogowy. On zostanie gdzieś dołączony do tych modularów tutaj. A cała ta strefa tych mniejszych budyneczków, one chyba zostaną przeniesione, mi się wydaje, tutaj gdzieś, gdzie widzicie jeszcze podłogę, nie ma żadnej płyty nawet. Ta ulica zostanie przeniesiona o jedną płytę i w zasadzie tutaj by były te mini budynki, ale to jeszcze nie jest nic w 100% zaplanowanego, także taka jest na razie myśl. I ta straż pożarna też, ona troszkę się chyba przeniesie o jedną albo dwie parcele w bok, dlatego nie będzie zaraz obok kina. Może obok tej policji, ale to będzie wszystko obrócone, będzie to wyglądać troszkę inaczej. Na ten moment na razie jeszcze dostaję to w ten sposób. Zobaczmy, co mamy z nowości. Z nowości, tak jak widzieliście ostatnio, w ostatniej recenzji, jest ten mini Lego Shop tutaj na rogu został postawiony, ale to jest taka na razie wersja robocza. Też tak jak wspomniałem, to zostanie wszystko przeniesione. Ten Lego Shop też zostanie rozbudowany. On będzie w postaci takiego modularowego budynku. O, ma szerokość, już taką ma mieć, no ale trzeba go troszkę wydłużyć i powiększyć. Także to chyba się stanie za jakiś czas. Naszą budowę przeniosę znowu spod dworca z powrotem tutaj, bo dworzec został skończony i zaraz Wam go pokażę, bo to jest największa zmiana. Ale zanim jeszcze do tego dojdziemy, tutaj widzicie ten dworzec, ale zanim do tego dojdziemy, powiem jeszcze troszkę o planach. Tutaj widzimy ten pociąg towarowy, pociąg cargo. W tym miejscu znajdzie się przejazd kolejowy. Ten pociąg przejeżdża przez przejazd kolejowy, ale to też będzie w niedalekiej przyszłości. Tutaj powstaną barierki, pewnie jakiś domek dla dróżnika. To wszystko tutaj powstanie. A w tym miejscu, tak mówię, tu będą te małe budynki mieszkalne. A tutaj planuję przeładownię cargo. To już też chyba w następnym odcinku będzie zbudowany. To będzie ten żuraw z zestawu z pociągu cargo. I też takie magazyny i tak dalej. Planuję tutaj taką właśnie mini przeładownię cargo. No i w bardzo dalekiej przyszłości będzie to połączone z portem. No ale to jest naprawdę odległa bajka na ten moment. Na razie zrobię przeładownię cargo właśnie dla pociągów i dla ciężarówek. Jakieś pseudomagazyny spróbujemy zrobić. Na razie zobaczę, co tam mam w zestawach i coś postaram się dobudować. Już następnym razem coś tu powinno powstać i te przedmieścia powinny być właśnie już tu przeniesione. To może jakoś to będzie już wyglądać, ale to jeszcze muszę przemyśleć tą sprawę. W mieście pojawia się laweta, którą też ostatnio widzieliście. Te budynki się w ogóle nie zmieniły. A teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli do naszego dworca. Ten dworzec
Według mnie prezentuje się naprawdę super. I przejdziemy może od boku, a potem wam go pokażę jakoś od tamtej strony, od przodu. A spróbujemy może od peronów. On jeszcze nie jest w 100% skończony, ten dworzec, bo jak widzicie brakuje to jeszcze kilka tajli. Tutaj będzie zrobiony podjazd i schody, także tu będzie takie zejście i wejście właśnie dla wózków inwalidzkich i takie schodki prawdopodobnie, żeby dostać się na ten peron, bo jak tu widzicie z przodu mamy tylko schody, nie mamy żadnego podjazdu właśnie. To już teraz taki trend, taka normalność, że musi być też jakiś podjazd. Także to się za niedługo stanie. Jak widzicie, tory są na razie na tych płytach zielonych, one są, na razie nie ma żadnych podkładów zrobionych, nie ma nic, to jest tylko na razie rozłożone na ten moment, bo będę tutaj musiał sobie przede wszystkim wyliczyć tutaj te zakręty i tak dalej, żeby to się nam fajnie złożyło do tego przejazdu kolejowego. Na razie jest to rozłożone tak, żeby to na razie leżało, żeby tak fajnie wyglądało, ale to jest tylko na razie prowizorka. Tak jak mówiłem, dworzec jest, fasada w zasadzie skończona, w środku jeszcze ten dach jest ściągany i tak dalej, ale temu dworcowi przyjrzymy się w jednym z najbliższych odcinków, ja wam go pokażę całe od środka, od zewnątrz, od każdej strony, po prostu go wyciągnę i się jemu przyjrzymy. Ale on jeszcze jest do skończenia. Widzicie, brakuje paru tajli jeszcze na peronach. Tutaj jest mała restauracja. Ja mam gimbala ze sobą i ciężko mi jest trafić, po prostu tak kamerę obniżyć. Postaram się, żeby zobaczyć, co tam się dzieje na dworcu. Może od drugiej strony potem spróbujemy. Zobaczmy ten dworzec. Jak widzicie, brakuje paru jeszcze tajli i tak dalej, ale całość już wygląda jak fajny peron. Dach jest skończony, filary są skończone, także większość, już bym powiedział 99% roboty jest zrobiona. I zobaczymy go może od przodu, od tej strony. Ja przejdę tutaj, postaram się wejść jakoś. Z tej strony powinno być lepiej. Tak się prezentuje nasz dworzec. Przed dworcem mamy grajka gitarowego, który zbiera pieniądze na bilet. Obok udało mi się postawić kiosk z gazetami. To jest kiosk zestawu bodajże chyba z autobusem, tak samo jak ten właśnie przystanek obok tutaj autobusowy. No jakiś taksi, wiadomo, tutaj będzie to wszystko wytajlowane z przodu, jakiś postój taksówek, miejsca parkingowe, to będzie wszystko zrobione. Na razie sobie tym nie zaprzątałem głowy, bo chciałem skończyć dworzec sam w sobie, bo ten budynek wbrew pozorom jest dość duży. Pochłonął sporo klocków. I jak widzicie, za kioskiem z gazetami jeszcze też nie mamy tajli, nie jest jeszcze w pełni skończone. Ale do tego niebawem dojdziemy. Obok jest diner, który był tutaj, gdzie teraz znajduje się straż pożarna obok kina. Przeniosłem go tutaj ze względu na to, że chciałem mieć troszkę przestrzeni wokół tego dworca właśnie, żeby to nie było takie zamknięte, żeby to nie była taka duża ściana. Ten diner ma fajnie ten bok. To jest taki prawie, że jakby rogowy budynek i to po prostu fajnie wygląda. On może takim designem nie pasuje, stylem budynku może nie obok tego dworca, ale pasuje mi on ze względu na ten właśnie otwarty trochę róg i taką trochę przestrzeń. To wygląda dość dobrze. Obok się w zasadzie nic nie zmienia. Tu w tym miejscu dinera ostatnio był bookshop, który przyniosłem, zaraz wam pokażę gdzie. Tu plac zgromadzeń został gdzie był. Paryska restauracja też. Ta pizzeria, którą zacząłem ostatnim razem i jeszcze muszę przyznać, że żaden postęp nie nastąpił w tej budowli, bo budowałem dworzec. Także następny projekt to będzie ta pizzeria do skończenia. No została do wykończenia cała w środku, no i oczywiście jeszcze fasada też jest nie gotowa, to jest na razie tylko taka prowizorka i bryła zamknięta. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Obok mamy biuro detektywa i tak dalej, ale też mi się, nie wiem czy widzicie ten dach z tego klubu bilardowego. On tam troszkę właśnie tak zasłania tą pizzerię i nie wiem jaki tam budynek dać. Tam by właśnie też pasował ten diner, ale nie chcę go tam dawać ze względu właśnie na to, że on pasuje tutaj przy dworcu.
Tutaj się niewiele zmieniło, w zasadzie nic, domy i domy, ale mamy kolejny nowy budynek w mieście. Tak jak wspomniałem ostatnio, jest to nasz pet shop, sklep zoologiczny Modular, który znacie. Udało mi się go kupić niedawno i on tutaj został wkomponowany w to miasto, chyba w tym miejscu zostanie, bo obok mamy też nasz wspomniany bookshop i domek. To jest taka dzielnica, część miasta mieszkalna, także tu też mamy jeden dom, koło sklepu zoologicznego jest drugi dom, do tego księgarnia, sklep zoologiczny. Wydaje mi się, że to chyba koło siebie tutaj pasuje. No i tutaj mamy tylko na razie przestawionego vana z lodami. Jaki jest plan? To chyba wiecie, tak jak mówiłem ostatnio, gdzieś tam wspomniałem, że tutaj będzie w tym miejscu plaża się zaczynać. W zasadzie tutaj, za tą ulicą będzie jechał pociąg, a za torami już będzie woda i plaża, ale to też jest na razie bardzo, bardzo odległy plan, na kilka miesięcy, bo sporo rzeczy jeszcze muszę zbudować. Także ta plaża jest nawet nie zaczęta, nawet nie zaplanowana. Na razie zostaje pizzeria, przejazd kolejowy, może jakieś właśnie te magazyny. A później będziemy myśleć prawdopodobnie o plaży. Aha, jeszcze przebudowanie tego toy shopa, oczywiście tego tutaj w budynek modulerowy i Lego shopa. Także jak widzicie, planów jest sporo. Klocków to będzie też pochłaniać sporo, także no co, dużo roboty przede mną i dużo wydatków prawdopodobnie, a za niedługo wychodzą nowe sety z Lego, które trochę pewnie obciążą mój budżet. Także zobaczymy co uda mi się kupić, co uda mi się zrobić, bo tam parę fajnych setów jest, które wyjdą już za miesiąc i na pewno nie mieszkam ich kupić i pewnie dołączyć części z nich do miasta. To ok, ja Was żegnam. Mam nadzieję, że ten mały update Wam się podobał. Mówię update, nie update, ze względu na to, że ja mieszkam w północnej Anglii i tak się u nas mówi. Niewiele osób w Polsce o tym wie, ale zanim napiszecie jakieś komentarze na ten temat, to już Was uprzedzam, że to jest, ja mieszkam w Yorkshire i tak się u nas mówi. To jest update, nie update. Jest więcej takich słów dziwnych dla Polaków, ale tutaj to normalne. I chciałem Wam tylko o tym tak wspomnieć na koniec. Dobra, ja Was zostawiam, czekam na komentarze, czekam na lajki, a przede wszystkim zasubujcie ten kanał, pomożecie mi. No i co, do zobaczenia już wkrótce. Cześć!